Witamy. Jak myślicie, o czym dzisiaj będziemy mówić? Ano tak, to co tutaj przedstawiliśmy przed chwilą to jest parzenica, wielka parzenica z motywami Kozicy Górskiej. Z motywami jakiegoś ptaka i zagadka jakiego. Z motywem lilii i z motywami rozet solarnych niejako, a także rąby, takie wypustki i czerwone łańcuchy. Nie, to nie łańcuchy. Łańcuchy są łańcuchowate. Czerwone frędzle. Pięknie wykonane. Bardzo piękna rzecz. Taki bibelot w zasadzie. Kurzołap. Albo kurzochwytki. No ale bardzo ładna rzecz. Ta rzecz, jak również pewien artysta, zainspirowały nas do tematu, który pojawia się u nas w antykwariacie dosyć często przy okazji wizyt młodzieżowych. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, że jesteśmy Tatrami użyczeni. Ktoś już wcześniej był Tatrami użyczony i napisał tę książkę. Nasz czasomierz będzie odmierzał czas gdzieś z boku. A więc czasami przychodzą do nas osoby, które są Tatrami użyczone. I przejrzymy literaturę tatroznawczą. Teatroznawczą literaturę też mamy, ale tym razem przejrzymy literaturę tatroznawczą. Tatrologiczną niejako. Tatrami użyczeni. To jest taka kultowa, można by powiedzieć, książka poświęcona Tatrom. Dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, Tatry jest to pasmo górskie na terenie Polski i Słowacji. I teraz ta książka, Tatrami użyczeni. Tutaj mamy jej wydawnictwo, tutaj mamy jej egzemplarz z wydawnictwa Sport i Turystyka z Warszawy z roku, na końcu stopka, właśnie jak młodzieży droga, jak szukacie informacji o książce na początku albo na końcu. Tu jest stopka, nota wydawnicza, wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1979 rok, wydanie pierwsze. U nas zawsze pierwsze wydania są wysoko cenione. Bardzo je lubimy. A szczególnie takich pięknych książek. Przeczytamy sobie co nieco z tej książki, którą opracował Roman Henel. Wybrał do niej ilustracje i różne teksty z innej literatury. A cały tytuł, pełny tytuł brzmi: Tatrami urzeczeni, dawna turystyka w słowie i obrazie. Dlaczego Tatry? Tak na marginesie. Dlatego, że wiele osób przychodzi do nas zafascynowanych sportem wyczynowym, jakim jest alpinizm i taternictwo, ale w zasadzie taternictwo o wiele mniej.
o wiele więcej młodzieży pyta o alpinizm. Nie wiemy, czy sami się wspinają, ale wiemy, że ten sport jest dość popularny. A wiemy to stąd, że znajomi donoszą nam, iż w Tatrach, w miesiącach, gdy można się wspinać i można uprawiać turystykę w górach, jest tam bardzo dużo tych turystów. Są nawet kolejki do wejść na różne szczyty lub granie. Po prostu na szlaku jest dużo ludzi. Więc to nie jest tak, jak dawniej bywało, że kiedy idzie się w góry, to człowiek może się wyciszyć, jest sam. Nie, nie, nie. Żeby być sam i żeby móc się wyciszyć, to musi pójść gdzieś w specjalne miejsca. Oczywiście, jeśli są dostępne, zgodnie z prawem, a szczególnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przeczytajmy tutaj jeden taki ciekawy akapit z tej książki. Narzucające się z rysunków i opisów literackich niezharmonizowanie mody z tłem i nieprzystosowanie ubiorów do funkcji turystycznej daje o sobie znać od momentu bardziej masowych wypraw w góry. Szczególnie stroje kobiece, zwłaszcza krynoliny. Odkąd kobiety zaczynają chadzać w góry, są udręką właścicielek i opiekujących się nimi przewodników. Steczkowska już w 1856 roku aprobuje sprzeciw Macieja Sieczki wobec krynolin, które trzeba wyplątywać z kosodrzewiny lub zszywać na prędce, gdy się podrą o przeszkody terenu. Walery Eliasz, orędownik postępowej turystyki, w swym przewodniku po Tatrach zdyskwalifikuje w 1870 roku przydatność krynolin, ale zaleci ogromne kapelusze z podpinką i kije zawady, alpensztoki tak zwane. Z zaklętego koła konserwatywnych uprzedzeń trudno będzie wyjść w zupełności jeszcze o wiele młodszemu taternikowi i zarazem prawodawcy mody turystycznej, lekarzowi Kazimierzowi Pankowi, autorowi rozdziału o higienie w taternictwie w przewodniku po Tatrach Janusza Chmielowskiego. W 1907 roku w zakres przewodnikowych porad dla turystek włączy Panek co prawda szerokie spodeńki, w cudzysłowie, ale poleci je co rychlej zamieniać na zapasowe spódnice, w cudzysłowie, w razie zbliżania się do schroniska lub miejsc zamieszkalnych. Włączy także nieśmiertelny, miękki, pilśniowy kapelusz o szerokich kresach i krawatkę barwną dla ozdoby kołnierzyka. Ciekawe rzeczy, ciekawe. Widzicie, kiedy się przychodzi do nas, to książek jest tak wiele, że często nie można się zorientować, co my chcemy. Znaczy nie my, tylko wy, nasi goście, klienci. Doszli lub nie doszli. Ale mamy dużo książek rzeczywiście. Jest to księgozbiór będący własnością właścicielki, czyli pani Małgorzaty Chabińskiej-Piątek. I to są książki wyjątkowo cenne i zawsze pasjonujące. Więc jeśli przychodzą do nas osoby, które nie wiedzą, co kupić, to często gubią się właśnie w tym nadmiarze woluminów i nie wiedzą, co wybrać. My wtedy pomagamy, my albo ktoś, kto jest po prostu przy ladzie lub gdzieś krąży między regałami, na lewej lub prawej Pardubickiej, jak nazywamy nasze alejki, między regałami. I jest też kanał Sueski, czyli takie przejście poprzeczne między tym środkowym regałem. Tak sobie to nazywamy. I to jest słowotwórstwo naszej właśnie właścicielki, pani Małgorzaty. I w związku z tym, ponieważ jest dużo książek, młodzi, szczególnie młodzi klienci, konsumenci literatury, mają trudności ze znalezieniem czegoś ciekawego. Na przykład przychodzą i zadają pytanie, czy macie panie coś z alpinizmu? No to my mówimy, proszę, zapraszamy do działu alpinizm. Ewentualnie do działu Tatry,
bo mamy właśnie Tatry wydzielone w regale. Obok są Beskidy. Tatry i Beskidy. Natomiast Karkonosze, nasze dolnośląskie góry, one są, i w ogóle Sudety, one są w dziale Śląsk. Natomiast Tatry, alpinizm i Beskidy są w dziale, przydziale geografia. Tak mniej więcej między zwierzętami, rybami i końmi, a geografią. Dobrze. Ta książka, Tatrami urzeczeni, to jest antologia tekstów autorów, którzy byli faktycznie urzeczeni Tatrami i popełnili ciekawe teksty na ich temat, na temat tych gór. Na początku tej antologii mamy tekst Stanisława Staszica, który napisał o górach Beskidach i okrywanie w Tatrach. Nie okrywanie, imię słów, tylko okrywanie, czyli Krywań jako szczyt. Przeczytajmy. Trasa: Dolina Raby, Babia Góra, Nowy Targ, Warzec, Krywań. Wznoszą się góry od wszystkich dotąd przebyłych nieporównanie ogromniejsze, całe białe, całe lodem i śniegami zawsze okryte. Przeszło 10 mil i ich wierzchy, przeszło 10 mil ich łańcuch na długość zabiera. Wszystkich wierzchy, gdyby z przypychu pną się w obłoki, nie dając nawet poznać łatwo, który z nich wyższy ustępuje drugiemu. Wszystkie zuchwało, bo prostym strzałem biją swoje ostrze w niebo. Taki jest widok całych Tatrów z gór Gorzec i Grapy. Lud w całym tym... Jeszcze raz. Coś nam dzisiaj nie idzie to czytanie. Lud w całym tym podgórzu Tatrów i w całych najwyższych Tatrach jest rosły, żywy, wesoły. Jak ciało czerstwe, tak również u wszystkich władze umysłowe dobrze udolne. Ani tu garluchów, ani tu karłów. Po pilnym wybadaniu nigdzie w górach pierworodnych karpackich nie wydarzają się karły. Prędzej wyradzają się olbrzymiej postawy chłopy. I tu mamy Krywań. Krywań. Ilustracja Emanuela Kronbacha. Litografia kolorowana, ale tutaj jest w barwach czarno-białych, czyli monochromatyczna. O Wołoszyni pisze dalej Staszic. O 5 stawach i oku morskim. Ładnie powiedziane. Napisał o oku morskim. Dzisiaj powiedzielibyśmy zapewne o morskim oku. Kwiaty zaś i z wiosenną zielenią trawniki nawet wśród śniegów wieńczą prawie do ostatniej wysokości Wołoszyni szczyty. Pominąwszy lasy, razem ukazują się naokoło podarte rozmaite granity wtórnie. Zdają się na oko, iż niektóre z nich rypy równają się prawie z wysokością Kolbacha lub Krywana. Przedsięwziąłem zwiedzić i zmierzyć z tych szczytów najwyższy. Godzina była 12. Dzień piękny. 4 jeszcze godzin potrzeba było do wyjścia na najwyższy cypel. Ciepłomierz wskazywał 15. Piorunomierz żadnych znaków nie dawał. Po 3 godzinach czasu naszego wychodu do góry nagle ciepłomierz podniósł się do 17. Uważałem to na górach bardzo często, że krótko przed deszczem ciepłomierz zwykł się nagle podnosić i znaczyć zwiększone ciepło. Piorunomierz zaczął wydawać wielkie znaki elektryczności sklennej. Wiatr powstał silny od północy. Gęste zaczęły się przeciągać chmury. Wkrótce cały wierzch cypla, na który wyjść chciałem, znikł w ciemnych chmurach. Te wszystkie, jakoby wychodząc z gór Tatrów, zdawały się wydobywać dymem z sterczących najwyższych rypów, a potem staczać bałchanami w ostatnie holic równiny. Równiny. Jest to archaiczny język, niewątpliwie. Trudno się czyta, jak słyszycie. Ale jest to piękny język. Tutaj jest ciekawe to określenie rypy.
Znacie prawdopodobnie takie określenie wyrypa, czyli wycieczka w góry po prostu, ale taka ostra, szybkim tempem. Nie za długo straciliśmy wszystko z oczu. Znikło nawet i skalisko, co nas na tej wysokości unosiło. Została się tylko otaczająca nas groza nicości. Jak ona tu okropną, jeszcze bardziej przeraża jak przepaść otwarta, bo nie gubiąc bynajmniej, lecz ożywiając pamięć tych bezdennych jarzysk, co nas na wsze strony otaczały, ma z sobą nieodstępną myśl ginienia na wystrychłym cyplu wśród ukrytych wkoło przepaści. Wreszcie tak się zaciemniło, iż o krok ledwo widział z nas jeden drugiego. Każde więc stąpienie równym było w przepaść, jak na skałę. Ogarnieni przez tak straszne ciemno, deszcz lał wielki, a wyżej nad nami spadł śnieg znaczny, który do reszty zasypał wszystkie między skałami rozłupy i przepaści. Okolnie zaś czuć drżenie skał, słychać nieprzyjemny huk, nieustanne błyskanie i piorunów bicie. Słychać obrywanie się w górze z cyplów kamieni, spadanie całymi gwałtownymi rzekami wód na okrom z wszystkich stron razem, a przy tym rozwalanie, burzenie się z gromem zwalisk opłazowych, co na kilka sążni grubo od dołu do najwyższego góry strychu są usłane z samych granitu rumowisk. Te przypadkiem tylko zwalone i przypadkiem zaparte, gdy nawałne wody od dołu je wzruszą, wnet całe takie na opadłym liczu góry kamieni zwalisko razem zsuwa się i ze straszną gwałtownością ku dołowi leci. Wtenczas dla stojących na takim skały upłazie do ratunku nie ma żadnego sposobu. Burza w Tatrach dla znajdującego się w taką chwilę na pewnej wysokości jest nad wszystkie wyobrażenia straszniejszą. Niepodobieństwo sobie wystawić gwałtowności wzruszeń powietrza na ich wysokości. Wiatr nie jest tak ciągłym, jednostałym jak po równinach, ale bywa przerywany. Prawie co kilka minut się zwolnia. Znowu w kilka minut jakby z nowym gwałtowniejszym miotem wypada. Ten, wleciawszy w zakręte skał wądoły, nabiera tam takiego pędu i takiej gwałtowności, iż najsilniejszy człowiek oprzeć mu się nie jest mocen. Trzeba się kłaść na skałę, jeżeli szczęściem jest do tego miejsce. Zwrot zaś tychże wiatrów, po ich odbiciu się od skał, jeszcze bywa straszniejszy i jeszcze nierównie więcej gwałtowny i silny. Wiatr ten odbity powraca najczęściej z wirem, który nie tylko porywa, unosi, ale nawet tak zadusza, że przytomność ginie. On z chodników kozy, owce i woły często strąca. Spuszczając się z góry późno w wieczór, stanęliśmy na polanach, gdzie były koliby Joasiów. Tak górale w Tatrach nazywają pasterzów, którzy na całe lato wychodzą na góry z owcami i z bydłem. Uderzyła mię tych ludzi zręczna i zwinna postawa. A nad wszystko zastanowił bardzo ich ubiór. Joaś, góral Tatrów, ma wzrost wielki, cała postawa umierzona w dobrym stosunku, powszechnie włos czarny, naturalnie opuszczony, oko żywe i czarne, twarz podłużna, w niej rysy znaczące. Na nogach bockory, czarnym rzemieniem do łyst w pleciankę rożną, przepasywane, nogawice długie, opięte białe, z wierzchu półkoszule całe czarne, stłuszczone i mocno łysnące. U niektórych tak cienkie, iż z daleka ukazuje podobieństwo do glansowanej kitajki. Na szyi gąbice, to jest kilkanaście sznurków skiełek rozmaitych, okrągłych, różnej wielkości i różnej farby. Czasem mają opustki z gęstych strzępów od góry i od dołu, natkane takoż rozmaitymi skiełkami. Takie gąbice spina pod brodą albo jaki kamień z dziurkami, przez które przeciągane sznurki, albo też sprzęga mosiężna w czworogran zmiennokątny robiona. Spod tej zsuto kilka łańcuchów mosiężnych opada mu na piersi. Przy tych wiszą czasem u dołu kamyki różnego kształtu, różnej farby i rozmaitych zabobonnych znaczeń. U innych przy uszach wiszą pęki różnych śkieł łysnących. Na głowie kapelusz, którego głowica niska.
a ma naokoło osadzone sterczące wielorakie pióra. Uderzyła mnie także w tych ludziach ta gościnność, ta prostota, ta niczym nieposłoniona jeszcze otwartość. Widziałem w nich od społeczeństw zdalonych, że te przymioty są własnością natury człowieka. Z tego miejsca, gdzie zbiegają się wody z Wołoszyni, z Pięciostawów i od Rybiego Jeziora, idąc na południe ku najwyższym Tatrom Strychom, przez kilka godzin ciągło, a zawsze w górę, wchodzi się coraz w ogromniejsze, wyniosłe granitowych skał rozłupy, między którymi, a szczególnie w stronie zachodowej, widać kręte, zapadłe holiska, wszystkie zawalone odwiecznymi śniegami i lody. Wyszedłszy jeszcze wyżej na te skały, z których owe dwie rzeki do jeziora Rybiego spadają, znalazłem na wysokości 500 stóp od Rybnego Jeziora większe jeszcze dwa jeziora, z których wody, lecąc na dół, rozbijają się po skałach. Jedno z tych jezior leży pod Liptowskimi mury i zowie się Czarny Staw. Drugie leży na wschód między najwyższymi i najostrzejszymi cyplami w tej ku stronie Tatrów i nazywa się Morskie Oko. O tym oku morskim, że jest niezgruntowane, że wody jego mają podziemne swoje połączenia z morzem, że wody jego w pewnych czasach do góry się podnoszą i w pewnych czasach na dół opadają, znalazłem między góralami liczne gminne wieści. To tylko zdaje się być rzeczywistością, że wody tego jeziora wznosiły się w początkach do wielkiej wysokości. Wybaczcie, aż w gardle zaschło, taka piękna opowieść. A no tak, Tatrami urzeczeni. Piękna książka. Jeśli ktoś lubi turystykę, jeśli ktoś kocha góry, jeśli ktoś uprawia alpinizm lub taternictwo, polecamy, gorąco polecamy tą książkę. Mamy jeszcze jeden tekst na trasie do Zakopanego, Seweryn Goszczyński. Trasa Tarnów, Stary Sącz, Dolina Dunajca, Łopuszna. Piękne ryciny, to są reprodukcje czarno-białe rycin, pejzaży najczęściej, ale to są też etnograficzne ryciny, na przykład jak ta tutaj, o proszę, to jest Krzeptowski, przewodnik tatrzański z żoną, żyworyt Bronisława Podbielskiego. I tutaj mamy jeszcze portret Michał Walczak, przewodnik tatrzański, żyworyt Juliana Schübelera z 1868 roku. Spójrzmy na spis treści, tradycyjnie, jak my to lubimy. Bogaty spis treści. I dużo, wiele ilustracji, 287 ilustracji. Spis podobizn autorów i wspomnień. I mamy spis treści. Mędrca, Szkiełko i Oko. I potem już mamy właśnie ten tekst, którego fragment przeczytaliśmy, Stanisława Staszica, o ziemioroctwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Potem z pokorą i zachwytem, i tu mamy różne teksty. Goszczyński, Pietrusiński, Zejszner, Deotyma, czyli Łuszczewska, Steczkowska Maria, Łapczyński, Bałucki, Kraszewski. Kolejny rozdział to w Zakopanem i tu mamy Pol, Zejszner, Deotyma ponownie, Steczkowska ponownie, Łapczyński, Bałucki. W Głębi Gór, pobyt w Karpatach, Ambroży Grabowski, Goszczyński, Pol, Łucja z Giedroyciów, Rautenstrauchowa, Pietrusiński, Stęczyński, Zejszner. Lecimy dalej. Jest to bogata antologia. Dalej mamy Kazimierz Wodzicki, Ciechanowski, Steczkowska i tak dalej. Gromadnie i hucznie. I to jest rozdział Pozytywiści na Perciach, na trasie do Zakopanego, w Zakopanem, w Głębi Gór.
I ten sam model mamy później z Liną i Czekanem, moderniści i entuzjaści i znowu w Zakopanem, w głębi gór. I nie mamy tutaj na trasie do Zakopanego. Tak. I tu mamy teksty Tetmajera, Karłowicza, Chmielowskiego, Gadowskiego, Panka, Klemensiewicza, Maślanki, Zaruskiego, Barabasza i Jerzego Żuławskiego. Tatry jako pustynia, wyjście na Krywań, z wędrówek samotnych, Rochacze, stara książka, strona 198. Jak się nam ładnie otworzyła. Stara książka. Szełas, o popatrzcie, tutaj jest schronisko w Staroleśnej, a tutaj jest stara ziemianka, szałas ziemianka, zbudowana z drewna i obłożona darnią. Akwaforta, przepraszam, Walerego Eliasza Radzikowskiego. Tetmajer, fragmencik Tetmajera. Wycieczka trzyosobowa z udziałem autora, młodego Tadeusza Żeleńskiego, w nawiasie Boja, i tragarza, poprzez Liliowe, Wierchcichą, Dolinę Koprową i partię Tatr wokół Krywania. Fragmencik. W towarzystwie kilku młodych ludzi z przewodnikiem Klimkiem Bachledą z dnia 14 bieżącego miesiąca wszedłem na szczyt Staroleśnej na mapie sztabu generalnego nazwanej Wawrze, 2490 metrów. Wiadomość tę podaję dlatego, że niektórzy taternicy uważali szczyt Staroleśnej za niedostępny, a widok stamtąd jest tak wspaniały, droga zaś na szczyt zarówno od polskiego grzebienia, jak i ku Szmeksowi tak piękną, że wycieczka ta powinna być wliczoną w poczet ogólnie przedsiębranych wypraw na wierchy. Na każdym z dwóch obok siebie leżących najwyższych wierzchołków Staroleśnej nie znaleźliśmy mimo starannego poszukiwania najmniejszego śladu, który by wskazywał, iż wchodził tu ktoś przed nami. Z drugiej strony jednak nie ma żadnych dowodów na to, że byliśmy tam pierwsi. Zaczyna się ściemniać. To kolejna wycieczka na Staroleśną. A no to chyba ta sama. Zaczyna się ściemniać. Zabłądziliśmy zupełnie. Mojemu towarzyszowi jest to zupełnie obojętne, jak jest on zanadto deterministą, aby go to co obchodzić miało. Zresztą ja prowadzę, więc co mu do tego? Robi się coraz ciemniej. Las bez kurcyjo nie chce się skończyć. W górze, o ile się przedrą gałęzie, sinieją turnie chrubego wierchu. Jeszcze więc cały Krywań obejść trzeba. Było już może koło północy, gdyśmy dotarli do jakiejś prostej szopy wolarskiej i tam przy wspaniałej watrze noc przepędzili. Przy watrze, czyli przy ognisku. Radości moje i smutki, marzenia moje i chęci, zawody i upadki, kochania i tęsknoty, ogromne, niezmierne, szalone do obłędu tęsknoty, one widziały i znają. Czyż raz wylatywała mi tu dusza z piersi jak ptak skrzydlaty, aby zataczać kręgi szerokie jak łuki tęczowe, nagłe jak halny wiatr, dumne jak obłok spiętrzony ku niebu. I czyż raz upadałem tu na wznak bez sił, bez pamięci, bez czucia prawie, zabity poznaniem mojej nicości, mojej bezgranicznej niemocy, mojej niewoli ludzkiej. Czyż raz łamał mi się tu duch o przekleństwo fizycznego istnienia. Kocham Tatry. Kocham ich pustkę i milczenie, ich martwość i spokój posępny. W ich mgłach błąka się myśl moja i szuka dawnych swoich wierzeń i miłości, uczuć i siły. Po ich dolinach i przełęczach chodzi myśl moja i smuci się, że nie można być ogniem w ogniu, wichrem w wichrze, światłem w świetle, że nie można być z wami, być waszym, o duchy żywiołów. Nad potokami usiada myśl moja i smuci się, że nie można być częścią poezji świata, ale tylko dręczyć się trzeba tym, że się ją widzi i czuje, niedostępną, daleką, świętą i wzgardy pełną. To był Tetmajer, Kazimierz Tetmajer. Tatrami użyczeni.
Następna książka to z dziejów taternictwa o górach i ludziach autorstwa Bolesława Chwaścińskiego. Tu mamy takie zabytkowe wycinki z prasy. Uwielbiamy takie didaskalia. Coś wydartego. Iskry. To jest 16 lipca 1932 rok. Tatrzański wiatr. To jest wiersz po prostu. Wydrukowany na pierwszej stronie czasopisma Iskry. Ilustrowany tygodnik dla młodzieży. Pod redakcją. Wyprostujemy troszeczkę. Pod redakcją Władysława Kopczewskiego. Numer 30-31. Spróbujemy przeczytać ten wiersz. Autorstwa Heleny Duninówny. Ze zdjęciem pana Studnickiego. Prawdopodobnie Tomasza, Tadeusza. W każdym razie, Studnicki. Hala Gąsienicowa w Tatrach. To tu. A wiersz Tatrzański wiatr. Autorstwa pani Heleny Duninównej lub Duninówny. Ponad szczyty leci, ponad turnie, wiatr tatrzański, wiatr szumiący górnie, mknie jak rumak urwany z wędzidła. Obłok każdy chce chwytać za skrzydła. Wpadł w dolinę, zmącił bieg strumienia, białe wody swoim tchem rozpienia, z głośnym śmiechem pomurawia hasa, smrek kaździutki zgina aż do pasa. Potem czegoś płacze i zawodzi, i pod strzechy się wkrada jak złodziej, rozżalony, zatroskany wielce, w pułapianej szlocha cicho belce. Aż się znowu porwie wypoczęty i znów jakby na strunie rozpiętej, gdzieś w przestrzeni bez skrzypiec, bez smyka, gra tatrzańska, wichrowa muzyka. Co mamy na drugiej stronie? Kolejne wiersze. drugi rok. A oto u stóp moich z cyklu Tatry. Kolejne fotografie pana Studnickiego. Giewont i czarny staw. A oto u stóp moich, jak senne widziadło, jak marzenie lub pieśń słodka, cicha i szeroka, w majestacie swej piękności toń morskiego oka. Najcudniejsze z wód tatrzańskich odsłania zwierciadło. Środkiem stawu łódź płynie i wiosło jak radło, to zawiśnie bez ruchów, to znowu z głęboka w niebo strzeli, z otchłani, aż szklana powłoka bryzgnie pianą, jak gdyby 100 piorunów padło. Ile czaru i zachwytu do duszy się wkradło i tych westchnień uwielbienia słyszała opoka. I te szczyty granitowe patrzące z wysoka w swe odbicie, w toń błękitną, miejscami pobladłą, ten tylko odczuć może, nasycić widokiem, kto raz choć w życiu swojem był nad morskim okiem. Piękny. Dobrze, zostawmy didaskalia i lecimy do książki z dziejów taternictwa. Bolesław Chwaściński. O górach i ludziach. Pierwsi ludzie w Tatrach. To jest książka, tutaj Bolesław Chwaściński napisał coś w rodzaju dedykacji w 1978 roku i w nocie edytorskiej w stopce spojrzymy, to jest 1980, wydawnictwo Sport i Turystyka, wydanie pierwsze z dziejów taternictwa, a jeszcze spis treści. Dobrze, spis treści. Pierwsi ludzie w Tatrach, odkrycie najwyższego szczytu Tatr, preludium, powstanie taternictwa, początek współczesności Podtatrza, rozwój i upadek taternictwa, odrodzenie, lata przełomu, dramat taternictwa polskiego, śmierć Klimka Bachledy, koniec epoki, odbudowa taternictwa polskiego, lata rozkwitu, ciąg dalszy, pod okupacją, po wojnie oraz indeks osób.
Indeks osób. I teraz przejrzymy. Są mapki i są ilustracje. Mapa zasiedlenia Podtatrza w XIII wieku. No fantastyczne. W XIII wieku Podtatrze. A to gratka. Musimy to znajomym przekazać, co siedzą w średniowieczu. Dalej, mapa własności w Tatrach w XIX wieku. Dobra Homolaczów. Dobra Uznańskich, państwo dunajeckie Palociajów, własność państwa węgierskiego, dobra rodzin Sentivani, Smreciani i Ban, dobra Mariasich, dobra Wielkiego Sławkowa, dobra Berzewiczych, dobra miasta Kleżmark, dobra miasta Biała Spiska. No tak, wiadomo, są wpływy węgierskiego królestwa. Dobrze. A Słowacja o tym wie najlepiej. Mamy piękną książkę historyczną. No to są takie książki, w które jak się człowiek zagłębi, to może odpłynąć po prostu w przeszłość i terytorialnie. Gierlach i Ganek. Ilustracje, a konkretnie zdjęcia czarno-białe oraz ryciny, portrety. Także zapewne innego typu ilustracje. A tak, na przykład mamy, patrzcie, buty Jerraki z 1913 roku. Także dobra rzecz dla rekonstruktorów również historycznych. Świetna książka, naprawdę. No to są dobre książki, dlatego je znajomi trzymają. Ilustracje są na tablicach poza tekstem. Tu mamy, proszę, dwa typy etnograficzne. Ksiądz Józef Stolarczyk i Szymon Tatar ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Ilustracje, fascynujące. Kuźnice, dojazd do Zakopanego. No, piękne są. No, nie wiemy jak wy, ale my uwielbiamy takie książki. Jeszcze spójrzmy dalej. Adam Asnyk, Mordechai, Mięguszowieckie szczyty, Leopold Śwież, tu są sylwetki różne, a tu mamy całą grupę i to jest Leopold Śwież z przewodnikami około 1880 roku. Jędrzej, a wymieńmy tych przewodników, by ich choćby upamiętnić w ten sposób. Jędrzej Pęksa, Wojciech Roj, Jędrzej Wala Młodszy, Maciej Sieczka, Jędrzej Gąsienica-Krzeptowski, Szymon Tatar Starszy, Wojciech Giewont, Wojciech Gąsienica-Gładczan, dwie nieznane góralki. No tak, kobiety bezimienne. Stanisław Gąsienica-Stasieczek, Jan Krzeptowski-Sabała, Jędrzej Wala Starszy, dwie nieznane góralki ponownie. Wojciech Bednarz-Jasinków, Wojciech Ślimak, Leopold Śwież, nieznany przewodnik ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. To jest ten nieznany przewodnik. To jest trzeci rząd, to jest drugi rząd i to jest pierwszy rząd. Nieznany przewodnik, a to jest właśnie Leopold Śwież. Już mamy taternictwo i turystykę tatrzańską w XIX wieku. Klimek Bachleda. To jest Klimek Bachleda na rycinie. A to jest Karol English. A to jest Antonina Engliszowa. Nie ma to jak obrazki, prawda? No dobrze. Oj, to cudowne. Aleksander Znamiecki i Wanda Jerominówna.
specyficzne spodnie z lat 30., 40., takie jakby pludry złapane mankietem pod kolonem, a potem skarpety. Takie stroje jeszcze funkcjonowały w latach 60. i 70. nawet, dlatego że te pludry z lat przedwojennych zostały potem zamienione na coś w rodzaju takich właśnie turystycznych spodni też z mankietem. To były też w zasadzie pludry. I te skarpety wełniane oczywiście we wzory, jakieś desenie i pionierskie buty, pionierki tak zwane, w tym się chodziło w góry. Specyficzne kurtki przez głowę wkładane z kapturem, koniecznie takie wiatrówki jakby bardzo szczelne, woskowane często. I te spodnie potem, już w latach może 80., one były zamienione, jakby linia się utrzymała, bo nasi ojcowie nosili takie spodnie jeszcze z mankietami, a później po prostu skarpetami owijali spodnie, które były długie, ale chowali te spodnie w skarpety. I to był świetny system, dlatego że no nie wpadał śnieg do środka, bo te skarpety chroniły. Teraz nosi się coś takiego, co się nazywa, jak ludzie, jak biegacze biegną w góry, na przykład na ultramaratony czy po prostu biegi górskie, to noszą, to są takie nakładki na buty z tworzywa sztucznego najczęściej, albo z tkanin syntetycznych, ale jak to się nazywa? To jest taka dziwna nazwa jakaś, nie pamiętam. Dobra, piękna książka. Wczytać się w to wszystko to jest odejście naprawdę w inny świat na chwilę. W zimie w czasie okupacji chodzili po Tatrach, również tylko polskich, prawie wyłącznie taternicy zakopiańscy i krakowscy. Najpoważniejszym zimowym przejściem tego okresu było wejście Siedleckiego i Jana Stryjeńskiego od północy na Kozią Przełęcz Wyżnią w kwietniu 1944. W wejściu tym stosowano technikę hakową. W początkach 1944 roku Łapiński i Paszucha zaczęli wydawać pismo podziemne. Nosiło ono nazwę Pokutnik z podtytułem Pismo włóczęgów górskich i łazików skalnych dolinek podkrakowskich. Było to pismo grupy wspinaczy, którzy w czasie okupacji pod kierunkiem tych dwóch taterników systematycznie wspinali się w lecie i w zimie w skałkach podkrakowskich, ćwicząc przede wszystkim technikę hakową. Wspinacze ci przechowywali sprzęt u jednej ze starych mieszkanek wsi Bolechowice, która, nie mogąc zrozumieć sensu wspinania się, powiedziała im kiedyś: dobre chłopaki, takie jeszcze młode, a poniewierają się po tych skałach jak pokutniki. Przyjęli oni tę nazwę i tak samo nazwali swe pismo. Z dziejów taternictwa. No a tutaj na koniec mamy 4 numery czasopisma kultowego pod tytułem Wierchy. Ten numer z roku 1955, zabytkowy numer z nierozerwanymi stronami. Widzicie to? Niektóre nie są rozerwane, dobrze mówię? A nie, to ten drugi numer z 63 ma nierozerwane strony. Ten jest rozerwany. No i tutaj mamy nawet co nieco archeologii tatrzańskiej. Może nie tatrzańskiej, bo to jest czasopismo poświęcone Karpatom. Między innymi, może nie tak, Karpatom, Tatrom, ogólnie górom polskim. I tu mieliśmy ozdoby z epoki brązu bodajże, a przynajmniej wykonane z brązu, znalezione w 1953 roku w Załężu, powiat Jasło. Albowiem to jest artykuł o początkach osadnictwa w Karpatach Polskich. Jest to o tyle ciekawy artykuł, że nie ma dużo dawnych
dawnego piśmiennictwa na ten temat, no w porównaniu na przykład do chociażby historycznego, ale oczywiście archeologia poszła naprzód i teraz mamy dużo więcej artykułów, szczególnie właśnie w PDF-ach, artykułów naukowych dostępnych w internecie. Artykułów, które piszą archeolodzy, którzy robią badania w Karpatach Polskich. Początki osadnictwa w Karpatach Polskich. Artykuł autorstwa Andrzeja Żakiego. Andrzej Żaki. I wyjaśnienie. Karpaty Polskie. A to przeczytamy, bo to ciekawe jest. Termin region Karpat Polskich pojmują na ogół podobnie jak geografowie Sawicki, Klimaszewski. Nieznaczne poprawki dotyczą jedynie północnego zasięgu tej krainy, który wiąże z północnym krańcem pasa Lessów prawobrzeża Wisły, nazwy obejmującej najniższą krainę Karpat, którą po staremu zwę Podkarpaciem, a nie Pogórzem. I odsyłacz do wierchów numeru 23 z 53 roku. Szkic niniejszy składa się z fragmentów większego, opatrzonego przepisami opracowania pod tytułem Karpaty Polskie w starożytności i wczesnym średniowieczu, które ze względu na obszerność nie mogło wejść do 24 tomu wierchów. Ukaże się ono w roku 56 lub 57 w osobnym wydaniu nakładem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Tam też znajdą zainteresowani wszelkiej wiadomości dotyczące poszczególnych problemów naukowych i stanowisk archeologicznych. Zatem dzisiaj mówimy o turystyce i alpinizmie, o taternictwie, ale jeśli ktoś z młodzieży, chociażby od naszego sąsiada z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ktoś poszukiwałby wiadomości o osadnictwie w Karpatach Polskich, no to ma tutaj tekst ciekawy. Spójrzmy jeszcze na spis treści tego numeru. Spis rzeczy. Zwycięstwo idei górskich parków narodowych. Stanisław Staszic, pierwszy polski taternik. Chłopskie karczunki wypaleniskowe na Żywieczyźnie w okresie gospodarki folwarcznej. Tu mamy artykuł o polskiej turystyce wysokogórskiej. Dalej, krajobrazy wzruszeń w roku Mickiewiczowskim, Świętopełk i jego podróż do Tatr, Paweł Oszelda, bojownik wiosny ludów, Góra Świętej Anny i jej okolice, początki osadnictwa w Karpatach Polskich, przyczynki do dziejów turystyki w Sudetach. O widzicie, czyli mamy też Sudety i szturm na szczyty ośmiotysięczne o strefie górnej granicy lasów w Tatrach. I tak dalej, i tak dalej. Ziemie zachodnie, Podhale, Podkarpacie. Dobrze, jesteśmy na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Przyczynki do dziejów turystyki w Sudetach. 116. Spójrzmy. Z dziejów zimowego zagospodarowania Karkonoszy. A no tak, i tu jest słynna, znana wszystkim rycina, sztych starej budy pasterskiej z XVIII wieku, poprzedniczki stroniska Strzecha Akademicka. Tu jeszcze opisanego jako Strzecha, widzicie? Strzecha, a nie Strzecha Akademicka. I mamy tak dla badaczy, mamy tutaj piękną krówkę. I niewątpliwie nie jest ona łaciata. XVIII wiek. Prawdopodobnie jest to brązowe bydło górskie. Patrząc dziś zimą na Karkonosze, a przypomnijmy, że jest to 1955 rok, patrząc dziś zimą na Karkonosze, zagospodarowane siecią schronisk i szlaków, rozbrzmiewające gwarem narciarskiej braci, która przy sprzyjających warunkach zaludnia każdy niemal ich zakątek, skłonni jesteśmy uważać to za rzecz całkiem naturalną i przeważnie nie zdajemy sobie sprawy, że stan obecny jest owocem długotrwałego, paręset lat trwającego procesu rozwojowego. Do XV wieku Karkonosze i Góry Izerskie, poza kilkoma ścieżkami przecinającymi ich grzbiety, były terenem nietkniętym niemal i niezbadanym przez człowieka. Na marginesie to nie do końca prawda. Dopiero po odkryciu w XV i XVI wieku ród kruszcowych na południowych stokach Karkonoszy
i w górach izerskich człowiek począł wdzierać się w góry, penetrując je systematycznie i budując tu swe pierwsze sadyby. W początkowej fazie, w XVI wieku, osadnictwo to miało wybitnie letni, sezonowy charakter. Z wiosną, po zejściu śniegów, wyruszali w Karkonosze górnicy i hutnicy, by eksploatować mineralne bogactwo gór. Na marginesie to bogactwo wyjeżdżało bardzo często do Europy Południowej i Zachodniej. W ślad za nimi ciągnęli ze swymi stadami krów i kóz pasterze, wykorzystując hale i obszerne leśne poręby, pozostawiane przez licznych drwali, którzy cieli odwieczną puszczę na potrzeby kopalń oraz powstających przy kopalniach hut i kuźni. Cała ta fala sezonowych przybyszów zamieszkiwała w prymitywnych, doraźnie skleconych drewnianych szałasach i szopach zwanych budami. Później, w czasie wojny 30-letniej, gdy warunki bytowania na nizinach stawały się niebezpieczne i uciążliwe, owe budy, ukryte głęboko w niedostępnych zakątkach górskich, stawały się miejscem ucieczki dla ludności z dolin, która, chroniąc się tutaj z resztkami dobytku, poczęła budy te zamieszkiwać na stałe, nie tylko latem, ale i zimą. Zetknięcie się człowieka z trudnymi i nieznanymi mu dotąd warunkami wysokogórskiej zimy nie obyło się bez dramatycznych konfliktów. Stare kroniki notują niejednokrotnie wypadki zasypania przez lawiny całych bud pasterskich wraz z ludźmi i dobytkiem. Na marginesie, znacie tę osadę, która się co roku żegna ze słońcem i wita ze słońcem, gdzie przez dużą część roku nie dochodzi słońce, promienie słoneczne, budniki. Kiedyś wychodzono stamtąd przez kominy z tych chat zasypanych śniegiem. Oto jak jeden z takich wypadków opisany został przez ówczesnego kronikarza. 15 grudnia roku pańskiego 1660... Jeszcze raz, musi być poważnie. 15 grudnia roku pańskiego 1666 w dolinie między Śnieżką a Studniczą Górą przydarzył się wielce żałosny wypadek. Oto za dopuszczeniem boskim oberwała się w nocy ze stromego urwiska niespodziewanie wielka ściana śnieżna, w nawiasie lawina, i spadła na 2 budy pasterskie. Jedna z nich była pusta i niezamieszkała. W drugiej atoli przebywał mąż z białogłową i 6 dziateczek oraz 15 sztuk bydła. Lawina ta roztrzaskała i rozbiła budy owe i zniosła je w dół kroków 500. Mieszkańcy zaś i bydło pobici zostali. Męża owego z 3 dzieci sąsiedzi po 4 dniach martwego odszukali. Białogłowa zaś z resztą dzieci dopiero na wiosnę została znaleziona. Oj. Owe wydarzenie, którego echo dotarło nawet poza granice Śląska, bo aż do Lipska, kronikarz skomentował charakterystyczną uwagą. Obecnie mieszkańcy gór nauczeni tym wypadkiem poczęli być bardziej ostrożni w wyborze miejsca pod budy. Opuścimy fragment i mamy tu dalej rozdział z przeszłości Cieplic. Bardzo ciekawe. Wszystko jest bardzo ciekawe. Stary pałac cieplicki, w którym w 1687 mieszkała Maria Sobieska. Turyści na Śnieżce, według sztychu z pierwszej połowy XIX wieku. Nie ma jeszcze słynnych spotków schroniska turystycznego. Karkonosze, łatwo dostępne letnią porą, stają się zimą groźne i niebezpieczne. Silne wichry i śnieżyce powodują często śmiertelne zbłądzenia, a i lawiny nie należą tu, zwłaszcza po południowej stronie gór, do rzadkości. Zanim zostaną zakończone prace badawcze nad historią wypadków w Karkonoszach, chcemy już teraz zapoznać czytelników z kilkoma ciekawszymi wypadkami charakteryzującymi niebezpieczeństwo górskie tych stron. No i mamy tutaj wypadki. Mamy też dalej inne artykuły. Oczywiście wszystkie są fascynujące. Dobrze, spójrzmy jeszcze na pozostałe numery. Chronologicznie ułożyliśmy je. 63 rok. Piękna okładka. Taka specyficzna czcionka dla ówczesnych czasów. I otwieramy. Północne ściany
Di Livaredo, zawsze w cieniu. I ten numer właśnie jest nierozerwany. Ma strony nierozerwane. A tu w środku takie ilustracje. Na okapie. Fotografia A. Heinrich. O, rety kotlety. A to jest rozerwane. Piękne zdjęcie. Z długiego upłazu w stronę starobociańskiego szczytu. Fotografia E. Moskala. Nie, przepraszam. E. Moskała. Kraszewski w górach i o górach. Dom gościnny pod 3 różami w Krynicy. A tu u stronie Kraszewskiego w Krynicy. Numer z 63 roku. Dalej mamy również piękną okładkę. To już lata 60., bo to jest numer z 66. I ilustracja jelenie przy zimowym posiłku. Orlik krzykliwy. Orzechówka. Wędrujący żubr, w cudzysłowie pulpit, sfotografowany w okolicach Dębicy przez jednego z uczniów technikum ekonomicznego w Dębicy. To Bieszczady. Wędrujący żubr w Bieszczadach. Teren rezerwatu żubrów w Bieszczadach. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe. Dobrze, no to cóż, będziemy kończyć. Jeszcze mamy jeden numer z roku bodajże 80 któregoś. I jeszcze jest ten numer z roku 85. Już inna okładka, no mniej porywająca, ale za to grubszy grzbiet. Wierchy. Cały czas wertujemy wierchy. Rok 54. A wierchy, rocznik poświęcony górom, organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. I to już są lata socjalizmu. No jak zresztą wcześniejsze, wiadomo. Spis treści. Co my tu mamy ciekawego? Historia ochrony świstaka w Tatrach Polskich. Turystyka wobec aktualnych problemów zagrożenia i ochrony Tatr. Edward Passendorfer i złoty okres geologii tatrzańskiej. Literackie doświadczenia gór Charlesa Ferdynanda Ramusa. Opowiadanie na 2 głosy. Arkusz literacki Wierchów. Aconcagua. 50 lat później. Tatry Wysokie ukończone i co dalej? Nagroda Wierchów. Geneza i rozwój górskiej odnogi turystycznej w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. 4 pokolenia na tatrzańskich szlakach. Ultimatum zbójnickie do mieszczan Bardiowa z 1493 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach. Perła spiskiego Rokoka w wapiennych masywach Austrii. Dobrze. Ultimatum zbójnickie. To brzmi intrygująco. 179 rok. Strona znaczy się. Zobaczmy, jakie to było ultimatum. Czy jest zacytowane? No nie znajdziemy. Musimy już kończyć. No dobrze. Baruch Bratrzyków odegrał istotną rolę w rozwoju słowackiej świadomości narodowej, jak również w krzewieniu ideałów husyckich. Członkowie bractw żyli na wzór husyckiego taboru według zasad równości ewangelicznej. Wybierali spośród siebie przywódców, taborami zarządzały rady starszych, łupy dzielono między sobą równo. Zaleganie z żołdem i brak innej możliwości zapewnienia sobie egzystencji zmuszały ich do łupiestw,
Anarchia i brak stabilizacji politycznej odbijały się na sytuacji chłopstwa, które licznie zasilało tabory, poznając tam od duchownych husyckich Biblię w języku czeskim, co miało znaczny wpływ na formowanie się języka słowackiego, i przyjmując husycki zwyczaj udzielania komunii pod obiema postaciami, co wywołało antagonizm z Kościołem. Źródła ówczesne często jednak nazywają Bratczyków zbójami ze względu na ich łupieski proceder. W 1455 Prokop Gamrat z okolicy Żmigrodu miał zatarg z poddanymi z dominium Makowica, Zborow po drugiej stronie Karpat. Ludzie Gamrata zabili poddanego, a zranili innych z dominium makowickiego. Ci w nocy pod koniec sierpnia tegoż roku zawiesili na bramie Żmigrodu płonącą żagiew z listem, w którym grożą miastu, że jeśli za zabicie ich druha nie otrzymają żądanego zadośćuczynienia, ma ich miasto dzień i noc oczekiwać jako nieprzyjaciół. Kasztelan żmigrodzki Maciej Mitarski za takie pogróżki wezwał poddanych makowickich przed swój sąd, a jako zakładnika uwięził niewinnego człowieka z dominium makowickiego. Ci jednak na sąd się nie stawili i nie zaprzestali pogróżek. Wobec tego kasztelan zwrócił się do mieszczan bardiowskich o wstawiennictwo u panów makowickich, aby ukarali i uspokoili swych poddanych, odwodząc ich od nieprzyjacielskich przedsięwzięć. Widać tu wyraźnie wpływy Bratczyków na zachowanie się poddanych dominium Makowica Zborow. W rok później, czyli w 56, a dokładnie w 1456, Tawernik, czyli zwierzchnik miast królewskich na Węgrzech, otrzymał wiadomość, że w okolicach zamków Kamenica i Pławiec pojawiło się mnóstwo zbójników czyniących poważne szkody, czemu Tawernik nie mógł przeciwdziałać z powodu rozproszenia podległych mu sił zbrojnych. I tak dalej można by czytać i czytać. No słuchajcie, po prostu bogactwo treści. Dobrze, pożegnamy już Tatry tą piękną parzynicą, wielką parzynicą. Zobaczcie, ona jest jak dłoń. I zapraszamy na kolejne prezentacje.